Cześć, nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane kadry. Oprócz tego jestem doktorem filozofii i od wielu lat aspirującym pisarzem. Właśnie wciąż niby aspirującym, chociaż mam nadzieję, że to się jakoś realizuje, bo to od zawsze w zasadzie było moje największe marzenie. Poza tym, że zajmuję się kinem, właśnie traktując to w dużym stopniu jako jakąś formę promocji, też rozwijania swoich zainteresowań, to chciałem pisać. I chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, że jakiś czas temu wydałem książkę w wersji elektronicznej, książkę pod tytułem Zmięte kartki papieru. Ona trochę przeszła bez echa, bo to jest taka książka stricte filozoficzna, o niej właśnie będę opowiadać, która wzbudzi zainteresowanie tylko osób, które są taką korową filozofią zainteresowane. Wydałem ją w dużej mierze dla własnej satysfakcji, w związku z tym, że ja byłem bardzo z niej zadowolony, że ona jest dla mnie ważna z różnych osobistych powodów, ale pomyślałem, że zależy mi na tym, żeby książka ukazała się też w wersji papierowej, tym bardziej, że odkryłem całkiem sprawny sposób, całkiem efektywny sposób, żeby ją wydać, i tym sposobem jest wydanie książki na Amazonie w ramach druku na żądanie, w ramach Kindle Direct Publishing, czyli jest to forma self-publishingu. Zrobiłem to, odebrałem niedawno egzemplarz próbny, który jeszcze poprawiałem okładkę i gdybyście chcieli, to właśnie lada dzień będziecie mogli książkę kupować na Amazonie. Wygląda w ten sposób, nie będzie miała tego paska na środku, to oznacza, że to jest właśnie wersja próbna. Okładka będzie jeszcze lekko poprawiona, no i książka jest dostępna właśnie w formie druku na żądanie, to znaczy Amazon drukuje nawet pojedyncze egzemplarze, można ją po prostu kupić, jeżeli ktoś z was będzie nią zainteresowany, to może ją kupić, Amazon ją wydrukuje i wyśle ją pod wskazany adres. Ale o czym w ogóle są zmięte kartki papieru i dlaczego warto się nimi zainteresować? Chciałem zacząć od tego, że od zawsze, w zasadzie odkąd się zetknąłem z filozofią, bardzo przemawiała do mnie aforystyka filozoficzna. Pamiętam, że wspominałem o tym w jednym ze starszych materiałów, że maksymy i rozważania moralne François La Rochefoucauld to jest jedna z takich książek, które najbardziej cenię w zasadzie. Dla wielu moich znajomych istotny był Fryderyk Nietzsche, powiedzmy, którego też bardzo doceniam, ale ja miałem poczucie, że Nietzsche to jest naprawdę powielanie tego, o czym pisał François La Rochefoucauld, i to jest niezwykłe, że odkrycie tego, że napisanie takiego krótkiego aforyzmu filozoficznego, ono jest znacznie trudniejsze niż pisanie jakichś takich dłuższych tekstów, dłuższych wywodów. Mało tego, u La Rochefoucauld jest tak, że to są takie myśli i stąd w ogóle idea zmiętych kartek papieru. Nie chcę tego wyjaśniać jakoś wprost, to jest rozwinięte jakby w toku książki, że z myślami filozoficznymi jest tak, że one przypominają właśnie takie zmięte kartki papieru, to znaczy co w ogóle oznacza rozumienie jakichś myśli filozoficznych, dlaczego one są głębokie, dlaczego są istotne. Ja się z tym mierzyłem jakby na wielu poziomach, długo o tym myślałem, wciąż o tym myślę, jakie to ma dla mnie znaczenie w ogóle, co mi daje czytanie książek filozoficznych, co mi daje konfrontowanie się z określonymi przemyśleniami, i wyobrażam to sobie w ten sposób, że ty możesz natknąć się na określoną myśl, określony fragment filozoficzny, określony aforyzm, możesz go w jakimś stopniu zrozumieć, ale potem jest tak, że w zasadzie przez lata wyprowadzasz jakieś konsekwencje z tej myśli, ona do ciebie wraca i cały czas widzisz w niej coraz więcej. Stąd ta metafora rozwijania takich zmiętych kartek papieru, i można je rozwijać, rozprostowywać naprawdę latami, i to jest niezwykłe, że czym jest w ogóle głębia myślenia filozoficznego. O tym chciałem powiedzieć jeszcze parę zdań zaraz, że ta głębia może być tak sprasowana w myśli, że masz jakąś krótką myśl, krótki aforyzm, tak jak u La Rochefoucauld, ale te myśli, one kryją w sobie niesamowitą głębię, taką głębię, którą będziemy z nich wydobywać naprawdę latami. I właśnie o tym sobie myślałem, to bardzo dobrze pokazuje aforystyka filozoficzna, że liczy się nie takie jakby dosłowne rozumienie. O tym z kolei pisał urodzony w Słupsku filozof, o którym też jeszcze będę za chwilę mówić, w moim rodzinnym mieście,
Odo Markwart, że filozofia wymaga doświadczeń, realnych doświadczeń życiowych. Masz komponent myślenia, możesz zrozumieć jakąś myśl, jakiś aforyzm, który znajdziesz w książce, takiej jak książka Maksymy i rozważania moralne, ale potem gromadzisz pewne doświadczenia i w toku ich gromadzenia rozumiesz tą myśl coraz lepiej, coraz więcej w niej widzisz. Znów następuje ten proces rozprostowywania tej zmiętej kartki. I to jest coś takiego, co urzekało mnie od bardzo długiego czasu. Oprócz tego, kiedy studiowałem jeszcze filozofię, kiedy byliśmy razem z moimi znajomymi na pierwszym, na drugim roku, dzieliły nas różne zainteresowania filozoficzne, każdy lubił co innego, była właśnie grupa niczeanistów, była grupa osób, które były zainteresowane filozofią starożytną, przede wszystkim studiowały języki starożytne i tak dalej, ale mam wrażenie, że była jedna książka, która naprawdę nas łączyła w naszym zachwycie, ale też takiej użyteczności filozoficznej, jakby w ramach tej edukacji filozoficznej, w ramach uczenia się tego, czym jest filozofia, jak ją wpisać w swoje życie, żeby to nie było śmieszne, żeby to wszystko się dodawało. I tą książką był Dziennik Witolda Gombrowicza. I zaletą dziennika, o tych zaletach można byłoby długo mówić, ale powiedziałbym w ten sposób. Powiedziałbym, że z dziennikiem jest tak, że z jednej strony mamy w jego przypadku do czynienia z myślami filozoficznymi, przemyśleniami filozoficznymi, które są niezwykle głębokie, niezwykle przenikliwe. Gombrowicz to jest wybitny filozof, moim zdaniem, nie tylko w tym sensie, że on znał dobrze historię filozofii, odwoływał się do niej, wdawał się w polemikę z tradycjami religijnymi, z tradycjami filozoficznymi, to wszystko w dzienniku znajdziemy, ale również w tym sensie, że jego przemyślenia są bardzo przenikliwe, bardzo niebanalne i wiele nam dają. I to jest jedno, ale drugie to, że dziennik Gombrowicza to jest w pewnym sensie pamiętnik, gdzie on jakby zdaje sprawę z tego, co mu się przytrafia, z tego, co robi w Argentynie, z tego, z kim się spotkał, jak wyglądał jego wieczór, jak wygląda harmonogram jego dnia i on wpisuje filozofię w taki rytm codziennego funkcjonowania i my w związku z tym możemy zobaczyć, że filozofia, możemy zobaczyć ją w pewnym sensie zza kulis. To nie jest tak, że mamy do czynienia, kiedy sięgamy po poważną książkę filozoficzną, sięgamy po Heideggera, Hegla, to konfrontujemy się z takim poważnym filozofem, nie wiadomo skąd się biorą jego myśli w zasadzie. On bierze te myśli, możemy odnieść takie wrażenie, bierze te myśli z powietrza, myśli genialne właśnie. Nie rozumiemy zupełnie procesu twórczego. To są takie postaci jeszcze troszczące się o to, tak jak Heidegger, jak z pomnika w zasadzie. I to w pewnym sensie może działać na nas paraliżująco. Jak my możemy się zabierać za filozofię, za myślenie, skoro konfrontujemy się z kimś tak genialnym, komu po prostu od tak przychodzą tak genialne myśli, kto pisze tak gęste intelektualnie książki jak właśnie Heidegger. A dziennik pokazuje nam co innego. Dziennik pokazuje nam, że mamy do czynienia z normalnym człowiekiem, który funkcjonuje tak samo jak my, który nie wstaje o 6 rano, tylko wstaje o 11, idzie na śniadanie, spędza dni w taki sposób, że często nie ma zbyt wielu zajęć, że jakby ma gorsze dni. To było coś takiego, co zawsze mnie podbudowywało. W ramach dygresji wspomnę tylko, że jeden z moich ulubionych pisarzy, David Foster Wallace, jak go zapytali w wywiadzie, co robi, jak wygląda jego plan dnia, to on odpowiedział mniej więcej w ten sposób, że przez pierwsze 2 godziny w ciągu dnia pisze, a przez resztę dnia stara się nie zwariować i ma wyrzuty sumienia w związku z tym, że nie jest w stanie dalej pisać. I to też była bardzo cenna myśl dla mnie, bo miałem podobne doświadczenia i to znowu pokazuje nam myślenie, filozofowanie, pisarstwo zza kulis. I dziennik Gombrowicza właśnie łączy w sobie te sprzeczności, wydawałoby się. To, że masz takie prozaiczne sprawy na co dzień do załatwienia i to, że możesz być naprawdę wyjątkowo przenikliwym, wyjątkowo ważnym w Polsce i też w skali świata filozofem. I jeszcze jeden przykład z moich czasów studenckich. Na studiach, szczególnie na zajęciach etyki, czytaliśmy sporo tekstów polskiego filozofa Henryka Elzenberga i artykuły Elzenberga, one są naprawdę świetnie ustrukturyzowane. Są bardzo dokładne, bardzo skrupulatnie Elzenberg pisał. Jest tam mnóstwo różnych rozróżnień pojęciowych, jest mnóstwo ścisłości myślenia
I no te artykuły, one są bardzo, bardzo dokładnie ułożone i naprawdę niezwykle je doceniałem. To są fantastyczne artykuły z dziedziny etyki, które do tej pory zachowują wartość, ale książką, która zrobiła na mnie zdecydowanie największe wrażenie, jeśli chodzi o Henryka Elzenberga, jest Kłopot z istnieniem, czyli znów książka, która składa się nie z aforyzmów, chociaż tam zdarzają się też aforyzmy, ale z takich fragmentów filozoficznych, z takich zapisków pamiętnikarskich, powiedzmy. Znów podobnie jak w dzienniku Gombrowicza mieszają się naprawdę najwyższych lotów rozważania filozoficzne, które są w tym przypadku takie rozdrobnione, są przedstawiane w formie dziennika właśnie, pamiętnika, z życiem codziennym, z różnymi doświadczeniami i to zrobiło na mnie niezwykłe wrażenie, naprawdę, bo znałem takie książki właśnie z zagranicy, ale Elzenberg, on do tej pory mi się jawi jako taki polski egzystencjalista z krwi i kości, który napisał taką książkę, która jest pasjonująca w czytaniu, bo ja właśnie zawsze miałem takie podejście do takich książek a la dzienniki, a la pamiętniki filozoficznych. Bardzo przyjemnie się to czyta, możesz czytać krótkie fragmenty, potem je trawić adekwatnie do tego, jak autor zapisał określone rzeczy. No i to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i właśnie doceniam te ścisłe artykuły Elzenberga, ale kiedy teraz myślę o tym, co mi tak naprawdę najbardziej zapadło w pamięć, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest właśnie Kłopot z istnieniem. Teraz chciałem wam opowiedzieć pewną anegdotę i tak się złożyło, że w zasadzie większość tych rzeczy, o których opowiadam dzisiaj, to są takie doświadczenia z czasów studenckich. Mieliśmy kiedyś nauczyciela, który opowiadał nam o tym, jak sam robił studia, jak miał długą przerwę przed zrobieniem doktoratu, rozpoczęciem pracy na uczelni, jakoś około 10-letnią i potem po tej długiej przerwie napisał artykuł filozoficzny i pamiętam, że opowiadał nam, że zaniósł taki poddenerwowany ten artykuł do swojego promotora, do jakiegoś tam znanego profesora filozofii, żeby go przeczytał i nie wiedział, czego się spodziewać i wszystko zależało od tego, w takim sensie nieformalnym, ale takim osobistym, emocjonalnym, czy ten profesor uzna, że to jest dobry tekst, czy nie, czy powie mu coś miłego, czy nie, czy zasugeruje mu, że nie ma talentu do filozofii i być może będzie musiał zrewidować jakieś swoje plany. I ten nauczyciel powiedział nam, że ten jego profesor przeczytał ten tekst, potem się spotkali i powiedział mu, to jest tekst filozoficzny. I to był taki komplement, który mu się wrył w pamięć naprawdę bardzo mocno. I mnie to bardzo poruszyło, bo pomyślałem sobie, że wow, że kurde, to jest naprawdę prawdziwy komplement. Taki komplement, który można zapamiętać na lata w takim kontekście. Bo wiecie sami, jak to jest z komplementami, że komplementy, jeżeli one są takie przesadne, egzaltowane, ogólne, nie dotyczą konkretnie tego, czym ty się zajmujesz, do czego aspirujesz, to nie mają określonego znaczenia. Ale bardzo często tak jest w języku w ogóle, że powściągliwe wypowiedzi mają dużo większe znaczenie niż takie wypowiedzi przesadzone. Powściągliwe wypowiedzi widać, że są przemyślane, widać, że to są istotne słowa i jeżeli to jest taki komplement, który trafia precyzyjnie w to, do czego ty aspirujesz, to może mieć ogromne znaczenie, to może cię naprawdę bardzo podbudować i powiedzieć komuś, to nie jest łatwe zajęcie, napisać tekst filozoficzny, który jakby abstrahując od tego, czy się komu podoba, czy nie, czy jest bardzo dobrym tekstem filozoficznym, czy nie, jeżeli w ogóle jest tekstem filozoficznym, to już stoi na półce, na takiej półce, na której bardzo trudno jest się znaleźć, według mnie, jeżeli to jest poważny tekst filozoficzny. Ja właśnie na tym etapie zaczynałem to rozumieć i wtedy jak ten nasz nauczyciel opowiadał tą anegdotę, opowiadał, dlaczego tak go to poruszyły go te słowa profesora, to nie wiem, być może dla części osób to nie było jasne, ale dla mnie to było uderzające, że chciałbym naprawdę usłyszeć taki komplement kiedyś i że to jest coś wyjątkowo, takiego istotnego, co można usłyszeć, jeżeli ty masz zainteresowania intelektualne, jeżeli aspirujesz do czegoś podobnego. Ta moja książka, Zmięte kartki papieru, to jest książka skrajna. O tym za chwilę będę chciał powiedzieć trochę dłużej. Zrodzona w bardzo trudnym okresie życia, obrazoburcza pod wieloma względami. Jest tutaj tyle krytyki, emocjonalnej krytyki wszystkiego, że w zasadzie każdy mógłby się poczuć obrażony, czytając tą książkę.
Wiem o tym, zastanawiałem się nad tym, co zrobić. Jest tutaj sporo takich fragmentów, które wiem, że dobrze byłoby nawet usunąć. Wiem, z jakimi reakcjami one się mogą spotkać, ale zdecydowałem, że ich nie usunę. I zaraz powiem wam dlaczego. W każdym razie miałem wątpliwości, co zrobić z tą książką. Czy ona jest... Wiedziałem, że ona jest dobra w jakimś sensie. Jestem w stanie to już ocenić, wydaje mi się, po tylu latach nauki, jakiegoś gromadzenia doświadczeń, po tym, jak właśnie od lat piszę i jakoś tam szacuję wartość tych swoich myśli. Ale pomyślałem, że zgłoszę się do swojego promotora, który prowadził mnie przez całe studia, przez 10 lat i poproszę go, żeby napisał przedmowę do tej książki. On się zgodził. Ta przedmowa jest tutaj, gdybyście mieli ochotę ją przeczytać. W każdym razie rozmawialiśmy przez telefon i zapytałem pana promotora, jakie ma wrażenia, czy książka mu się podobała. I on wtedy powiedział mi w ten sposób, że to jest książka z gatunku tych głębszych. No i mam takie poczucie, że wtedy dostałem taki komplement, na jaki właśnie czekałem długo. I to był taki komplement jak ten, który usłyszał ten mój nauczyciel od swojego profesora. Nie wiem, nie mógłbym sobie wyobrazić jakiegoś większego komplementu i większego spełnienia aspiracji, które miałem w trakcie pisania tej książki. To znaczy zależało mi na tym, żeby ona była głęboka naprawdę, żeby to była dobra, filozoficzna, bo to jest stricte filozoficzna książka, żeby ona była przenikliwa, żeby ktoś, kto się zna na filozofii, mógł ją uznać w ten sposób, żeby to były naprawdę takie zmięte kartki papieru. W takim sensie, wiem, nie chodzi o to, żeby się porównywać z jakimiś wybitnymi filozofami, no nie ma co się porównywać oczywiście z François La Rochefoucauld, powiedzmy, on to jest zupełnie inny pułap, to jest wybitny filozof, ale chodziło o to, żeby podobna logika tym wszystkim kierowała, żeby to były też takie myśli, które można rozwinąć i które naprawdę są głębokie. Nie wiem, czy w ogóle zastanawialiście się nad tym, czym tak naprawdę jest głębia myślenia. Ja o tym myślałem sporo, bo ciekawe jest to, że w filozofii współczesnej kategoria prawdy jest bardzo problematyczna. Zresztą jeden z rozdziałów tej książki nosi tytuł Prawda, dotyczy właśnie tego, czym prawda miałaby być. Prawda jest problematyczna. Nie wiadomo, co jest prawdą, co jest fałszem. Trudno byłoby napisać tekst filozoficzny i orzec, że to jest tekst prawdziwy. Jego wartość polega na tym, że on jest prawdziwy, a wszystkie pozostałe teksty, które piszą inni, są fałszywe po prostu. To byłoby w zasadzie śmieszne i wydaje mi się, że mało kto obecnie pretenduje do tego, w związku z tym, że filozofia jest taka metodologicznie samoświadoma obecnie. Każdy filozof wie, że jego myśl jest stronnicza, jest subiektywna, jest fragmentaryczna i tak dalej. Ale czym w zasadzie jest dobra filozofia? Wydaje mi się, że właśnie ta głębia myślenia to jest coś takiego, co ją charakteryzuje. No ale tak zastanawiałem się, nad czym właściwie polega głębia myślenia. Dlaczego tak jest, że my uznajemy pewne książki filozoficzne za głębokie? I wyobrażam to sobie obecnie w ten sposób, w pewnym uproszczeniu, że to jest tak, że ty wypowiadasz pewne zdanie, wygłaszasz pewne twierdzenie, coś orzekasz w tym twierdzeniu i ktoś może z tobą polemizować i może powiedzieć, że dobra, zwróciłeś na coś uwagę, ale, jest jakieś ale. Ty możesz odpowiedzieć na ten zarzut jako autor i wtedy ktoś powie, ale, tutaj znowu jest ale i znowu jest jakaś przestrzeń na to, żeby podać kontrargument, żeby jakoś się odnieść, zakwestionować jakiś element tego twojego twierdzenia. Ty znów się bronisz, znów odpowiadasz na to, cały czas bronisz tego swojego twierdzenia, ale pojawia się trzecie ale, czwarte ale, piąte ale i tak dalej i rozpoczyna się dyskusja. I wydaje mi się, że z głębią myślenia jest tak, że ty trafiasz na jakieś twierdzenie w książce filozoficznej, podnosisz już palec, żeby powiedzieć ale nie możesz tego zrobić, bo widzisz, że autor wychodzi z takiego poziomu, że on sobie już odpowiedział na to 4 ale, 5 ale, 10 ale i 15 ale, że w zasadzie o czymkolwiek ty byś pomyślał w ramach polemiki, to on cię już rozbraja, bo to jest myśl, w zasadzie na papierze widzisz zdania, które wyglądają bardzo podobnie, ale przy jednym można byłoby odnieść się do niego krytycznie, można byłoby powiedzieć ale, a przy drugim po prostu nie jesteś w stanie to zrobić, bo to zdanie pochodzi z jakichś takich głębin myślowych. Widzisz, że autor, ty jak się konfrontujesz z danym twierdzeniem, to możesz je zakwestionować, możesz się zastanawiać nad jakimiś możliwymi kontrargumentami, możliwymi wątpliwościami,
ale z czasem widzisz, że autor to wszystko wiedział, że on miał te same wątpliwości co ty, miał ich dużo więcej, przetrawił je, przemyślał i on zapisał to zdanie dopiero wtedy, kiedy się uporał z tymi wszystkimi ale, i to jeszcze z wieloma takimi, o których ty nawet nie pomyślisz teraz. I kiedy się czyta wybitnych filozofów, kiedy czytasz właśnie Heideggera na przykład wspomnianego, no to widzisz, że każde zdanie jest niezwykle głębokie. Kiedy jesteś studentem pierwszego roku filozofii, to wydaje ci się, że ty jesteś w stanie zgłosić takie ale. I często dobrze jest to robić, bo wtedy się rozpoczyna jakaś polemika, która może być owocna, jakiś ruch myśli. Ale kiedy zyskujesz jakieś doświadczenia filozoficzne, to widzisz, że ten autor widział więcej niż ty, naprawdę, że to są głębokie myśli. I to jest coś pasjonującego naprawdę dla mnie w filozofii, że ty możesz się konfrontować z taką przenikliwością intelektualną. Im więcej czytasz, im więcej sam piszesz, tym bardziej rozumiesz, jak przenikliwi są ci autorzy. Dlaczego to są tak ważne teksty filozoficzne, dlaczego to jest kanon. I właśnie tak jak powiedziałem, ta prawdziwość jest problematyczna. Nie wiadomo, czy książka jest prawdziwa, czy nie, czy te twierdzenia są prawdziwe, ale widzisz, czy to są głębokie stwierdzenia. Jeżeli one są głębokie, to one posiadają ogromną wartość, choćby jako taki punkt orientacyjny, intelektualny. I ja nie jestem w stanie powiedzieć sam, czy ta książka jest głęboka, czy nie. To będą oceniać czytelnicy, czy te poszczególne sformułowania są głębokie, ale jestem w stanie powiedzieć, że jakby pretendowałem do tego. Bardzo mi na tym zależało. Bardzo mi zależało na tym, żeby to naprawdę były stwierdzenia, które są głębokie, takie, że chociaż one się wydają czasem łatwe do zakwestionowania, narzuca nam się to ale, to tak naprawdę przy przeczytaniu czegoś po raz drugi, trzeci okazuje się, że wcale nie, że te myśli są w stanie się rozwijać i są w stanie się bronić same. Bardzo zależało mi, żeby tak było. Wy, jeżeli będziecie mieli ochotę kupić tę książkę, to ocenicie, czy to się udało, czy nie. Ale teraz pojawia się kolejna sprawa, która w moim mniemaniu uzasadnia te nawiązania do Gombrowicza, trochę też do kłopotów z istnieniem. Mianowicie kontekst, w jakim ta książka się rodziła. To był naprawdę bardzo trudny okres w moim życiu. Taki okres po rozstaniu dramatycznym, okres stanów depresyjnych, okres jakiegoś takiego izolowania się w domu, przesiadywania w domu, często picia alkoholu, jakichś skrajnych emocji, wściekłości, takiego bezbrzeżnego smutku, złości, samotności i tak dalej, takich kipiących emocji, które jakby w mojej głowie gotowały się wtedy, kiedy ja właśnie po jakiejś utracie wielu rzeczy, które były dla mnie istotne w życiu, sam się gotowałem, siedząc w mieszkaniu samotnie i trawiąc to wszystko i właśnie się pogrążając w coraz gorszych stanach, jakichś wręcz paranoidalnych, czasami takich, gdzie te wszystkie bolesne myśli wlewały się do głowy. Więc to jest Zmięte kartki papieru, to jest tekst filozoficzny, gdzie ja starałem się, żeby ten poziom głębi był cały czas duży, ale to jest jednocześnie pamiętnik z bardzo trudnego okresu w życiu. Wtedy właśnie dlatego to jest też dla mnie istotne, że to mi przypomina o tym okresie, a jednocześnie wydaje mi się, że ta książka jest ciekawa w związku z tym, bo ona dosłownie kipi emocjami. Ta książka jest subiektywna, ona jest przesiąknięta subiektywnością po prostu od początku do końca. Jest przesiąknięta złością, smutkiem, stąd tyle tej krytyki. Jest tutaj dużo takich sformułowań, które wydają się polemiczne i wiem, że one się spotkają z krytyką. I też zastanawiałem się, kiedy ją przeglądałem teraz, kiedy przyszła do mnie ta wersja papierowa, czy nie usunąć pewnych sformułowań, czy one nie są zbędne, ale pomyślałem sobie, że nie, bo ta książka, ona nie jest tylko sprawozdaniem z jakichś przemyśleń, ona jest jakby sprawozdaniem z tego fermentu emocjonalnego i w niej ściśle chodzi o te emocje właśnie. Ona pokazuje, można sobie różnie wyobrażać filozofię, ktoś mógłby sobie wyobrażać, że to jest taki ideał obiektywizmu i takiego sterylnego myślenia. I tak może być często i to może mieć określoną wartość, ale w przypadku Zmiętych kartek papieru jest totalnie na odwrót. To nie są w ogóle sterylne myśli, to są myśli, które się rodziły w takim kontekście dramatycznym, emocjonalnie zupełnie, ale też wydaje mi się, że to ma swoje zalety, jakby w związku z tym, że
że to jest angażujące i to jest coś takiego, co było mi bliskie od zawsze. To znaczy takie splatanie filozofii z życiem codziennym. To jest coś takiego, co ma nas dotyczyć. To nie ma być, filozofia nie ma być w formalinie zanurzona. To nie ma być tak, że my się chcemy ukulturalniać jakoś na siłę, żeby w towarzystwie dobrze wypadać. To są takie sprawy, które dotyczą naszej codzienności, angażują nas i splatają się po prostu ściśle z naszym życiem. I właśnie tak jest w tym przypadku. Tutaj też widzicie, dlaczego w ramach wstępu opowiedziałem o tych formatach literatury filozoficznej. Ja doceniam naprawdę takie formy akademickie, powiedzmy. Zresztą to mniej więcej tak wyglądało, że ja zbierałem te notatki w okresie, kiedy też robiłem jakieś tam notatki, przygotowania do pracy doktorskiej, jakieś tam artykuły zbierałem. I uważam, że te formuły takie stricte akademickie, one mają swoje zalety, do wielu rzeczy się przydają, ale one też działają krępująco często. Nie byłbym w życiu w stanie napisać takich rzeczy, jakie napisałem tutaj w zmiętych kartkach papieru w artykule akademickim. To się nie mieści po prostu w takich ramach. Nie byłoby miejsca na to, żeby pisać właśnie o miłości, o jakby filozoficznym ujęciu miłości w kontekście porozstaniowym, jakby zdając sprawę z tego, jak się czuję tragicznie i relacjonując to, jak byłem pod wpływem alkoholu, powiedzmy. Nie było na to miejsca. A ja miałem potrzebę, żeby pisać w taki sposób, żeby traktować filozofię właśnie osobiście. Dlatego to jest taka formuła, dlatego to jest taki typ książki. No i nie wiem, czy jeszcze kiedyś napiszę taką książkę, ale właśnie cieszę się, bo wydaje mi się, że tutaj ten format idealnie pasował do tego, co się działo ze mną w tym okresie. Poza tym, że te myśli, które znajdują się w książce, są subiektywne, są przesiąknięte emocjami, subiektywnością, to one też są sprzeczne. Na to pewnie, jeżeli zdecydujecie się kupić książkę, zwrócicie uwagę, że ta książka jest pełna sprzeczności. W zasadzie w każdym rozdziale są takie uwagi, które się wzajemnie znoszą. To jest taka idea, która też mnie zawsze bardzo pociągała. Na przykład o tym się mówi przy okazji interpretowania traktatu logiczno-filozoficznego Ludwika Wittgensteina, że książka filozoficzna może mieć strukturę paradoksu kłamcy. Może być tak, że ty mówisz pewne rzeczy, a na koniec mówisz coś takiego, co w zasadzie unieważnia to wszystko, co powiedziałaś wcześniej. I czy z tego się wyłania prawda? Czy prawda się wyłania ze sprzeczności? Wydaje się, że niespecjalnie, że zasada niesprzeczności powinna w filozofii obowiązywać, że to jest podstawa myślenia, ale z drugiej strony się okazuje, że jeżeli ty sobie pozwalasz na jakieś takie introspekcyjne wycieczki, jeżeli książka ma być takim studium introspekcji twoich doświadczeń wewnętrznych, to twoje doświadczenia wewnętrzne są totalnie splątane i totalnie sprzeczne. I ja tutaj w ogóle jest sporo fragmentów, które tego dotyczą. Jak sobie radzić ze sprzecznymi myślami i sprzecznymi emocjami, czym w ogóle są te sprzeczności w naszym życiu wewnętrznym. No i pytanie, czy z tego się może wyłaniać prawda, czy możemy w ogóle mówić, pretendować do prawdziwości, jeżeli piszemy sprzeczne rzeczy. I to również ocenicie sami, ale wydaje mi się, że tak. I nawet zapytałbym, czy to nie jest tak, że z filozoficznego punktu widzenia, że to jest jedyna szansa, żeby jakoś rozpocząć jakiś ruch ku prawdziwości, w sensie pisanie sprzecznych rzeczy. Czy to nie jest jedyna okazja, żeby powiedzieć coś, co może przynajmniej się zbliżyć do prawdziwości. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego ta książka jest skrajna, ponieważ wspomniałem o tym wcześniej. Wydaje mi się, i to jest taka myśl, która już się we mnie zrodziła dawno temu, że to jest coś takiego, co mnie przyciągało też bardzo do filozofii i co mi uświadomiło szybko, że filozofia to wbrew wyobrażeniom niektórych ludzi nie jest nudne zajęcie. To nie jest tak, że masz kogoś, kto siedzi po prostu przy biurku nad książką i studiuje jakieś argumenty jałowe w nieskończoność. Dla mnie filozofia to było przedsięwzięcie bardzo pasjonujące, które po prostu przeobraża twój światopogląd, przeobraża ciebie dosłownie i to w takim sensie bardzo ryzykownym. To znaczy z filozofią w ogóle nie jest tak, że ona musi skończyć się dobrze. To jest takie zagadnienie, o którym pewnie można byłoby długo gadać. Wyobrażacie sobie, że filozofia czasami, tak jak na przykład przypadek Fryderyka Nietzschego, który trafił do zakładu psychiatrycznego, wskazuje, kończyła się dramatycznie. To czasami przybiera lżejsze, czasami mocniejsze formy, ale ja sobie filozofię wyobrażałem mniej więcej w ten sposób, że
My na co dzień, kiedy mamy określone przekonania, które pozwalają nam funkcjonować, przekładają się na nasze funkcjonowanie, mamy w głowie taki stelaż metalowy, powiedzmy, różne pręty metalowe, to są te nasze przekonania. One mogą się wyginać czasem pod wpływem wiatru, pod wpływem jakichś warunków atmosferycznych, psychologicznych i zewnętrznych, ale to jest stelaż. Mamy w dorosłym, jeżeli jesteśmy dorośli, jeżeli jesteśmy w pewnym wieku, taki stelaż przekonań. A z filozofią jest tak, że ona rozpuszcza te pręty. To wszystko to, co masz w głowie, staje się w zasadzie płynnym metalem i cały czas kipi w zasadzie. Możesz mieć pewne przekonania, ale to jest w pewnym sensie te transformacje takie światopoglądowe, zmiana postrzegania pewnych spraw, to jest coś w filozofii niesamowicie fascynującego, niesamowicie pasjonującego, coś takiego, co właśnie w moim przypadku działało wręcz uzależniająco, ale coś niebezpiecznego zarazem w wielu jakby sensach. W takim sensie, że to może być bardzo obciążające dla ciebie, że trzeba sobie naprawdę znaleźć jakieś punkty oparcia, jeżeli chcesz się czymś takim zajmować. W takim sensie, że jesteś bezkompromisowy w wygłaszaniu pewnych poglądów. Właśnie o tym chciałem powiedzieć wam kilka słów, że możesz się narażać na różne nieprzyjemności. Filozof też we wzorcowym wydaniu jest prawie zawsze, znaczy w historii to różnie bywało, nonkonformistą, który raczej się nie liczy z tym, czy spotka się z jakąś krytyką i to nawet poważną krytyką. Powinien być nonkonformistą moim zdaniem, więc to wszystko tutaj dochodzi do głosu. Ja miałem taki moment, pamiętam, kiedy pisałem pierwszą książkę, czyli poprzednią książkę Ogród na szczycie wulkanu, że myślałem sobie o tym już, że filozofia ma być bezkompromisowa, czy nie? Co to w ogóle znaczy? I pamiętam, że miałem taki dylemat, że brakowało mi jakiegoś fragmentu, w zasadzie jednego przypisu. Wiedziałem, że jest myśl, która z tym koresponduje w Braciach Karamazow Dostojewskiego. Braci Karamazow kiedyś przeglądałem, chyba stamtąd kojarzyłem tę myśl, ale nie przeczytałem tej książki od deski do deski. I pamiętam, że miałem taki dylemat, czy czytać tych Braci Karamazow teraz tylko na potrzeby tego jednego przypisu, czyli czegoś, co uzupełnię w 3 minuty, czy nie. Ale wtedy sobie pomyślałem, że nad czym ty w ogóle się zastanawiasz, że jeżeli to ma być dobra książka, to nie jest żaden dylemat, że po prostu trzeba to przeczytać, że ta książka ma być bezkompromisowa, ty musisz zrobić wszystko, co możesz zrobić, żeby ona była dobra. I no to pewnie trochę utopijnie brzmi to. Nie wiem, czy zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, nie wiem, czy zrobiłem wszystko w tym przypadku, ale tak jak mówiłem wcześniej a propos tych aspiracji do głębi, starałem się, żeby ona była bezkompromisowa. Ale ta bezkompromisowość na pewno się tutaj nie kończy, bo z bezkompromisowością w myśleniu filozoficznym jest też tak, że właśnie jakby różne myśli są różnie oceniane, na różne myśli jest różna koniunktura, są myśli panujące, tak jak pisał Marx, są myśli marginalizowane, są takie myśli, które mogą cię narażać na wykluczenie społeczne w ogóle, są myśli, które możesz wygłaszać w danych kontekstach. Ja to widziałem wyraźnie, widzę to do tej pory wyraźnie, nawet ze swoimi podcastami, że wiem, z jakim odzewem się spotkam w zależności od tego, na jakim portalu społecznościowym opublikuję jakąś myśl. Wiadomo, jakie myśli są akceptowane w danych kręgach po prostu. Myślenie jest w ogromnym stopniu myśleniem społecznym, myśleniem stadnym. O tym też Fryderyk Nietzsche pisał między innymi. I ja wiem, formułując jakieś myśli, że się mogę narażać czasami. I czasami miałem jakieś dylematy z tym związane, ale jeśli chodzi o zmięte kartki papieru, to nie miałem w zasadzie żadnych takich dylematów. To znaczy tutaj są naprawdę skrajne te idee i właśnie tak jak wam powiedziałem wcześniej, zastanawiałem się, komu ze znajomych podaruję tę książkę i wiem w zasadzie, że niezależnie od tego, kto czym się zajmuje, to każdy się może poczuć obrażony w jakimś sensie, bo ta książka w zasadzie się zaczyna od krytyki psychologii. Jest tutaj jakaś radykalna krytyka religii, różne skrajne sformułowania na temat wiary. Jednocześnie jest obrona wiary i dostrzeżenie zalet religii. Jest krytyka nauki, tego jak nauka spłaszcza nasze postrzeganie rzeczywistości. Jest krytyka feminizmu, powiedzmy, w jakichś zdegenerowanych wydaniach i tak dalej. Jest mnóstwo radykalnych, wręcz takich moralizatorskich stwierdzeń na temat współczesnego świata, tak jak wam powiedziałem, na temat konsumpcji.
to się rodzi ze skrajnych emocji właśnie i ja postanowiłem, że to wszystko zostawię tutaj. I właśnie teraz ta książka przyszła do mnie w tej wersji papierowej. Czytałem pewne sformułowania, pomyślałem sobie, że kurczę, w zasadzie lepiej byłoby część rzeczy usunąć, ale postanowiłem, że jeżeli chcę być wierny temu, co się rodziło we mnie na określonym etapie życia, jeżeli chcę być wierny temu przekonaniu, że filozofia jest przedsięwzięciem bardzo bezkompromisowym, że w zasadzie bez bezkompromisowości, bez narażania się nie ma sensu uprawiać filozofii, bo ona w punkcie wyjścia już jest przedsięwzięciem spalonym, to wszystko zostawiłem i zobaczycie to jakby w takim kształcie, w jakim to zostało pierwotnie przygotowane. I chciałem jeszcze domknąć to nagranie odwołaniem do Marquarda, o którym wspomniałem wcześniej, bo są różne definicje filozofii, różni filozofowie różnie filozofię definiowali, o tym wspominałem w różnych materiałach, ale w jednej z książek Odo Marquarda jest przedmowa napisana przez polskiego tłumacza, w której on stara się scharakteryzować myśl tego urodzonego w Słupsku, w moim rodzinnym mieście, filozofa. I autor przedmowy pisze o tym, że filozofia to jest intelektualne kaskaderstwo. I to jest taka myśl, która być może brzmi nieco pretensjonalnie, pewnie tak, ale bardzo ją lubię i zgadzam się z nią pod wieloma względami i ona pozwoliła mi wiele rzeczy uporządkować sobie w głowie, na przykład to, dlaczego w kanonie filozoficznym są jakieś skrajne postaci, dlaczego to jest dobre, dlaczego na przykład takie zagadnienie, o które spierałem się z wieloma ludźmi, dlaczego na przykład Marquis de Sade to jest kanon literatury francuskiej, kanon filozofii francuskiej, Marquis de Sade, u którego są takie skrajności, że jeżeli ktoś go nie czytał, to nie wyobrażacie sobie. No to jest po prostu makabra i przekroczenie wszelkich granic. Czy słuszne jest to, że Marquis de Sade jest w kanonie filozofii? Moim zdaniem, jakby opierając się na tej myśli, że filozofia to jest kaskaderstwo intelektualne, jak najbardziej słusznie, z pożytkiem dla nas wszystkich. Tak uważam. I rozumiem to mniej więcej w ten sposób, że z filozofią jest tak, że to, czy filozofia jest nauką, czy nie, to jest bardzo problematyczna sprawa. Ja raczej skłaniam się ku temu, że nie. Zresztą jest cały rozdział w tej książce na temat filozofii, który w zasadzie jest krytyką filozofii, deprecjonowaniem jej, ale też dostrzeżeniem jej wartości w tym zdeprecjonowanym wydaniu. Filozofia jest pewnym rodzajem pisarstwa, jakim to każdy też ocenia sam, na podstawie tego, jak wiele w niej widzi, ale filozofia powinna być śmiała, bezkompromisowa, powinna formułować skrajne, śmiałe twierdzenia, które stają się pewnymi punktami orientacyjnymi, twierdzeniami filozoficznymi. Wydaje mi się, że jest tak, że one są bardzo, bardzo cenne jako takie intelektualne punkty odniesienia, nawet wtedy, kiedy raczej są fałszywe, kiedy my je kwestionujemy. Ja sądzę, że w moim przypadku tak jest zdecydowanie, że są teorie filozoficzne, z którymi kompletnie się nie zgadzam. No, dla przykładu, utylitaryzm brytyjski. W zasadzie zupełnie się nie zgadzam, ale z drugiej strony on jest niezwykle przydatny. To jest po prostu jakieś ogromne osiągnięcie, że coś takiego jak utylitaryzm powstało i to nam się przydaje do porządkowania tylu dyskusji, tylu różnych wątków, że wartość utylitaryzmu jest nie do przecenienia w zasadzie, więc często wartość tych idei filozoficznych, ona się sprowadza właśnie do ich śmiałości w wyartykułowaniu czegoś i jeżeli to są myśli głębokie, tak jak mówiłem wcześniej, to one pozostaną z nami długo i długo pozostaną w różnych dyskursach takich ponadindywidualnych. No i właśnie jakby podsumowując, to są takie rzeczy, do których pretendowałem. Około 200 stron. Książka jest podzielona na rozdziały, które odnoszą się do różnych aspektów problemowych. Podmiot, społeczeństwo, świat, religia, nauka, miłość, seks. Jest dużo jakichś takich rozważań dotyczących też choroby, alkoholu, właśnie pornografii, powiedzmy. Takie wątki bardziej wzniosłe filozoficznie, bardziej abstrakcyjne, splatają się z taką tematyką, która teoretycznie jest niska, aczkolwiek w praktyce wcale taka nie jest i też dotyczy naszej codzienności. I to tyle. To właśnie chciałem wam opowiedzieć. Wstawiam link w opis. Gdyby ktoś z was był zainteresowany, to
to możecie kupić tę książkę na Amazonie albo możecie kupić ją w wersji elektronicznej na moim blogu. Dzięki za uwagę.